Witam wszystkich, zapraszam na kolejny film dzisiaj z cyklu prac serwisowych, ale obiekt, jak widzicie, troszeczkę inny niż do tej pory sama elektronika, urządzenia radiowe i nie tylko. Teraz mamy sprzęt mechaniczny, czyli odkurzacz. Oczywiście w nim też jest troszkę elektroniki, to normalne, ale de facto jest to bardziej mechaniczna sprawa i samo uszkodzenie mechaniczne, no takie coś też mi się trafiło. Odkurzacz Samsung, pewnie znany, ma z tego co wiem 3 lata i co się stało? No sam odkurzacz bardzo ładnie funkcjonuje, ale do niego są dwie ssawki i od razu Wam pokażę szybciutko co jest. Pierwsza ssawka, włączamy. No słychać, hałasuje, ale chodzi ładnie. I druga, ta większa, która większość czasu była użytkowana, tamta mała bardzo rzadko. Zresztą bo z tego co wiem, odkurzacz ogólnie nie jest zbyt mocno użytkowany, nie jest wyeksploatowany. I uwaga, no zapewne to słychać, ten jeden wielki hałas, który pojawił się nagle po jednym z kolejnych włączeń. Na próbę od razu, żeby szybciutko, wyciągniemy tą szczotkę. No i tutaj ona się kręci bardzo ładnie, bez żadnych problemów i bez żadnych hałasów. A gdy włączymy sam ten element, no więc słyszycie, że tutaj problemem jest ta część, czyli silnik i napęd tej zębatki, która napędza tą turboszczotkę, nazwijmy to. No i cóż, pewnie trzeba będzie coś z tym zrobić. Z tego co tu słyszałem, podobno to jest nierozbieralne, ale to się zaraz okaże. Jeżeli to uszkodzimy, no to będzie do wyrzucenia, no trudno. I tak trzeba będzie nową kupić. Cena nowej, jak teraz spojrzałem, to nawet 500 zł sięga, no więc to jest horrendalna cena. Zwłaszcza, że urządzenie ma raptem 3 lata i naprawdę niewiele było wykorzystywane, więc troszeczkę to jest tutaj no dziwne, że takie uszkodzenie wystąpiło. Nie było to uderzone, nie było to złamane. Także cóż, no zaczniemy tutaj testowanie tego elementu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwszą rzeczą jaką będę chciał zrobić, to sprawdzić czy tą szczotkę da się zasilić tutaj bezpośrednio z innego źródła niż z samego odkurzacza, bo to będzie wygodne w testach, czy tu jakaś kombinacja cyfrówek, nie wiadomo czego jest. No mamy tutaj odkurzacz, mam miernik i zaraz sprawdzimy czy tu jest po prostu zwykłe napięcie. Jak coś będzie dziwnie na mierniku się pokazywało, to znaczy, że jest coś innego. I teraz próbuję go włączyć. Muszę się dostać do wyłącznika. Gdzie on jest? No, wygląda, że to jest zwykłe napięcie stałe. Szczotka jest zasilana, podana 18 V. To było 21, także to napięcie teraz spada. Także tutaj chyba nie będzie problemu. Tu mieliśmy plus, czyli jak szczotka leży tak na wprost nas, to po lewej stronie jest plus zasilania. No, sprawdźmy na szybko. Miernik już nie będzie potrzebny. Mam tutaj zasilacz plus minus. Na razie ustawiłem 15 V, czyli tutaj plus. By to dobrze złapało, damy tak. Nie widać. Tu dajemy minus i włączam zasilacz. No i chodzi. Zmienię na 10 V, czyli mniej. No słychać, że jest słabiej, 5 V. Też słyszymy. Także zasilenie tej szczotki z normalnego zasilacza wchodzi w grę, więc będzie łatwiej tutaj nam zobaczyć co się dzieje. W momencie jak to rozbierzemy, nie trzeba będzie tutaj przykładać całego odkurzacza. No dobrze, no to teraz co? Ja po prostu to wszystko rozkręcę, wszystkie te śrubki co tutaj są. No i się okaże, czy to się w całości rozłoży, czy nie. No tutaj widać to jakoś mocno siedzi. Nie jest to, nie chce się wysunąć, więc no trudno mi na tą chwilę powiedzieć. Nie rozbierałem jeszcze nigdy takiej szczotki, więc zaczynajmy. Śrubki dosyć mocno tutaj w tym siedzą. I ostatnia śrubka
wyciągnięta. No i co nam to tutaj da? Czy nam się coś tutaj rozłoży? Tu coś zeszło. Tu coś zeszło. Nie chcę nic brać na siłę. Może gdzieś są jakieś tutaj jeszcze zatrzaski. Tu zaczyna schodzić. Tu nie czuję, żeby pod tym była śrubka. Tu się ruszyło. No i co dalej? Tu coś jeszcze trzyma, ale już żadnych elementów mocujących. No i zeszło. Zeszło bardzo ładnie. No tą część mamy zdjętą. Widać, że jednak troszeczkę brudu w środku się przez te lata zebrało. No ale to pójdzie do wyczyszczenia. I mamy środek. Jest silnik, który bezpośrednio, jak widać, jest podłączony tutaj chyba. Tak. Tutaj jest do czegoś to jeszcze ten kabelek wprowadzony. Tak wygląda. Nie, to jest po prostu przejście tutaj. No i co my mamy tutaj? Trzeba będzie się dokładnie przyjrzeć. Mamy brudny silnik, to na pewno. I tą część, która no rzeczywiście być może jest tutaj sklejona. Tu coś widzę. Ale głównie brud. Włączmy to na chwilę, żeby zobaczyć, gdzie to najbardziej będzie nam warczało. W środku widzimy, na kamerze nie wiem, czy to będzie widać, że to jest napędzane poprzez pasek. Nie wiem, czy widać, tam się coś przesuwa, pewnie nie. Tu są jakieś zatrzaski. No hałasuje bardzo, czyli na pewno ta część tutaj jest uszkodzona. No ale teraz trzeba się do tego dostać, żeby to rozebrać, jeżeli się oczywiście da, bez uszkadzania, co no, rzeczywiście może być tutaj trudne. No ale to zrobię na chwilę poza kamerą, bo muszę się dokładnie tutaj przyjrzeć każdemu elementowi i za chwilę Wam powiem, co ustaliłem. Więc pierwszy element już jest zdjęty. Było to na dwóch tutaj zatrzaskach założone i trzeba było delikatnie podważyć gniazdo na śrubę, które było założone na tą część. No i mamy teraz dostęp do paska i tego mechanizmu tutaj, który jest z tym kółeczkiem i który prawdopodobnie nam tak hałasuje. No więc cóż, no szybciutko to rozbierzemy. Są śrubki, no więc da się to dalej rozkręcić. I zobaczymy, co tam w środku się dzieje. O, przepraszam, no to teraz mogliśmy do reszty uszkodzić. Oczywiście zobaczymy teraz też, włączymy sam silnik bez tego paska, czy tu się coś dzieje. No ale nic, na razie osłonę zdejmijmy. Osłona zeszła. Osłona jest pęknięta, ale to raczej nie w tym momencie to pękło. No i tu nic więcej na niej nie ma, więc to jest ciekawe. Bo ona się kręci. Tu jest malutkie, wydaje mi się, łożysko w środku, w którym to się obraca. No i to wszystko. I to się kręci tu w tej części. To skąd ten hałas taki potężny? Tutaj też się nic nie dzieje. No to zaraz zobaczymy, jak ruszy silnik. Jak go podłączę pod zasilanie. Już to robimy. No silnik, damy te 15 V. No i silnik chodzi normalnie, więc no nic tu się nie dzieje.
To dlaczego to nam tak hałasuje? No złóżmy to jeszcze raz, tak jak było złożone. Czyli to tutaj. Nałożymy to na tym pasku. Wkładam to z powrotem w te gniazdo, w którym było. I na razie tylko, no nie jest to. Być może tutaj w tym gnieździe coś tu się zaczęło dziać. Jak przesmarujemy, to będzie lepiej. No dobrze, weszło. I teraz przycisnę ręcznie. No, słyszycie. Teraz po wyjęciu to chodzi jeszcze głośniej. Ten kawałek. I pytanie, czemu tak się dzieje? Pasek bardzo mocno słyszycie, że tutaj to wariuje, ale co jest tego przyczyną? Czy rzeczywiście tu były jakieś dodatkowe elementy, które na przykład uległy uszkodzeniu? No na tą chwilę tego nie wiem. Będę musiał się dokładnie temu przyjrzeć i zobaczyć, co może tę głośną pracę powodować. No i jestem po przeglądach, po próbach. Zobaczcie efekt. Na razie przycisnę tylko ręką tutaj te kółko. Warkoty ustąpiły. Nie drży. Wygląda dobrze. Co się okazało przyczyną? Już nie pokażę tej przyczyny, ale pokażę Wam, co zrobiłem. Widzicie tą zębatkę? Na niej były skawalone, zmieszane z kurzem kawałki paska napędowego. I one powodowały opór w trakcie napędu. I to się przenosiło na kółko, było drganie i wariowanie. To była jedna przyczyna. I dokładnie to samo, czyli brudne totalnie tutaj ta cała część zębatki. Oznaczałoby to, że prawdopodobnie już zaczął się sypać ten pasek. Wszystkie dane mamy, więc ja ten pasek sobie po prostu zamówię, wymienię na nowy. Tutaj wszystko trzeba będzie teraz wyczyścić. No i myślę, że szczotka będzie funkcjonowała w 100% jak nowa. I to Wam na koniec, jak już to zrobię, pokażę. Więc zakończyłem proces czyszczenia. Jestem gotowy do montażu. Zaraz Wam opowiem parę brzydkich słów na temat tego doświadczenia z tym sprzętem i firmą jako firmą. Tutaj zrobiłem co mogłem, tak? Czyli ostrość się nie chce tutaj nam na tym sfokusować. Widzicie? Wyczyściłem całe kółeczko. Tą zębatkę, która jest na osi silnika, też wyczyściłem ile się dało patyczkami pomiędzy ząbkami dookoła, także wszystko jest czyste i suchutkie. Pasek, no i tu jest taka ciekawostka. Sam pasek się przyjrzałem dokładnie, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, nie wygląda tutaj na to, żeby był jakoś bardzo uszkodzony. Chyba nawet nie jest, w końcu nie był wiele używany. Nie pokażę Wam tutaj z bliska, bo nie chcę się zoomować. Natomiast ciekawostka, ten pasek, ten rozmiar 2M 170 na 6, czyli 6 mm
grubości 170, długość 2 podział zębów. Czyli ten pasek w takiej wersji jako część zamienna do odkurzacza Samsung jest niedostępna już. Co więcej, niektóre serwisy, przedmucham, sugerowały, żeby zakupić całą szczotkę. Tak jak mówiłem, ta szczotka kosztuje kilkaset złotych. Nie wiem, co tu jest warte tyle, bo to są kilka odlewów plastiku, silniczek za 10 zł, pasek i zębatka, także tu naprawdę nie ma nic, co by było tyle warte. No ale wiemy, jak to jest i jak to producenci zarabiają na częściach. Sam fakt, że to się uszkodziło, tak naprawdę według mnie nie powinien mieć miejsca, bo widzieliście, jak to rozbierałem, jaka zawartość kurzu była tutaj w tej części, a w tej części do tego kurzu nie powinno się zbierać, powinno być to troszeczkę inaczej zorganizowane, więc no ale cóż, tak to zrobili i ten kurz tutaj był i pewnie on się przyczynił między innymi do tego, no może nie uszkodzenia, ale tej pracy, która w dłuższym użytkowaniu z tą hałasującą rolką, no doprowadziłaby pewnie do uszkodzenia. No i ja zacznę teraz tutaj to składać. Zaraz jeszcze przetestuję tak na zimno na zasilaniu akumulatorowym, czy rzeczywiście to dalej już chodzi tak jak trzeba. Chociaż już mogę to przykręcić, bo zakładam, że jednak będzie chodziło tak jak trzeba, więc tą jedną część mogę przykręcić. Tak jak mówiłem, tutaj już widać pęknięcie, które było po rozłożeniu. Też nie wiadomo, z jakiego powodu ono się pojawiło. Szczotka nie była, cały odkurzacz nie był wiele eksploatowany, to co na początku zaznaczyłem. No dobrze, przykręciłem jedną śrubkę, to złożyłem. No i podłączmy teraz tutaj zasilanie znowu z zasilacza. I zobaczmy, jaki będzie efekt. Szukam drugiego kabla. Troszkę tu się poplątało, musiałem troszeczkę porządku zrobić. No, uwaga, zobaczmy. No. Zaraz zobaczymy, jak to skręcimy. Bo słychać jeszcze tak, jakby coś nam tu skakało. Jakby to wszystko teraz za czyste było. Może trzeba dodać troszeczkę smaru w te miejsce, gdzie było łączenie, czyli niejako łożysko nietoczne, ale ślizgowe między rolką a całą resztą. No bo to jednak idealnie to jeszcze nie chodzi, jak słychać. Być może to już jest rzeczywiście kwestia tego paska. Myślałem, że będzie lepiej. Ogólnie jest, ale niezbyt idealnie. Dobrze, jeszcze włożę szczotkę i zobaczymy, jak będzie ze szczotką. No przy szczotce już tutaj tych efektów nie ma, tak żeby znaczyło, że tutaj jak ona trzyma tą zębatkę, ona już trochę lepiej chodzi. No myślę, że poprawa jest znaczna, ja to tak zostawię. Jak uda mi się zdobyć pasek, bo wiem, że są zamienniki i powinny tutaj pasować, no to wtedy zobaczę, może jeszcze zniknie ten dźwięk, który w tej chwili jest. Ale na tą chwilę zostawiam to w takim układzie, jak to widzicie, razem ze szczotką. No tego potężnego warkotu nie było, zobaczymy, na jak długo to starczy. Także ja już resztę złożę poza ekranem, no bo tu już żadnej filozofii nie ma, trzeba założyć i przykręcić pozostałe rzeczy. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, no bo pokazałem po pierwsze, że można rzeczywiście tą szczotkę rozebrać, bo czytałem, że ona jest nierozbieralna, jednak wszystko da się tutaj rozebrać. Wszystko teoretycznie da się wymienić, nie wszystko da się dostać w sklepie, ale może gdzieś tam, może koledzy z zawody wielkiej robią jakieś części zamienne i wtedy można byłoby to dużo tańszym kosztem naprawić, niż wydając kilkaset złotych
taką szczotkę. To co powiedziałem, przy sprzęcie, który kosztuje 2000, a nawet więcej, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. No tutaj jest kwestia albo celowego niedopracowania, albo jak to coraz częściej bywa, coraz gorszej myśli technicznej, która się wiąże z tym, żeby się częściej psuło i części kupować. No niestety sprzęt to już nie jest taki jak kiedyś. Kosztuje duże pieniądze, co już nie jest w dzisiejszych czasach miarą tego, że mamy dobry produkt. Ja już na tej firmie się przejechałem w wielu rzeczach, mam jeszcze ich telefon. Być może to będzie ostatnia rzecz, jaką tej firmy posiadam i już więcej z nią nie będę chciał mieć kontaktu. Coraz częściej używam sprzętów z różnych dziedzin, różnych nowych firm, czasami niszowych, czasami mniej znanych. Przeważnie mają ceny dużo niższe niż te markowe, a sprzęt nie zawsze jest gorszy i nie zawsze zasługuje na potępienie tylko dlatego, że firma nieznana i cena niższa. Tak już to w dzisiejszych czasach wygląda. Także zobaczyliście naprawę, można powiedzieć, no poprawę tej szczotki. Myślę, że jakiś czas jeszcze pofunkcjonuje. Jeżeli będziecie mieli podobny problem, no to będziecie wiedzieli, co z nim zrobić. Ja tak powiedziałem, zostawiam to w takim stanie, tak jak tutaj jest. Z wałkiem chodzi to w miarę dobrze. No i będę używał. Jak coś się jeszcze zadzieje z tego typu rzeczami, to kolejny film powstanie. Także to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, oglądania innych filmów na moich kanałach. Do zobaczenia.